To jest bardzo ważny dzień dla relacji polsko-indyjskich. Mamy dzisiaj ten wielki przywilej gościć premiera Indii w przeddzień 70-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. 45 lat po ostatniej wizycie premiera Indii w Polsce, która miała miejsce w 1979 roku. To wystarczająca ilustracja znaczenia tej wizyty. Chciałem jeszcze raz, panie premierze, bardzo podziękować za obecność dzisiaj tutaj w Warszawie. To bez wątpienia dowód na coraz lepsze relacje między naszymi państwami, na znaczenie dla całego regionu, nie przesadzę, jeśli powiem dla całego świata, relacji pomiędzy Indiami a Polską. Jest dla nas szczególnie ważne, że mogliśmy dzisiaj podkreślić tradycyjnie dobre relacje pomiędzy Indiami a Polską. Między nami nie ma konfliktu interesów. Zawsze dobrze rozumieliśmy siebie nawzajem, mimo odległości, mimo różnych tradycji, różnej historii, ale właśnie historia nauczyła, co podkreślał dzisiaj pan premier i ja w czasie naszej rozmowy w cztery oczy, właśnie historia nauczyła nasze narody, jak ważne jest szanowanie reguł, szanowanie granic, integralności terytorialnej, suwerenności państw, rządów prawa. Cały świat podziwia Indię za niezmiennie demokratyczny charakter rządów, co nie jest czymś powszechnym w tamtej części świata. Jeszcze raz gratuluję kolejnych wygranych wyborów. To jest wielka satysfakcja, też coś wiem o tym, sprawować władzę w swojej ojczyźnie z woli wyborców, z woli narodu, a nie z jakiegoś innego powodu. Także, panie premierze, obaj mamy powody do też własnej osobistej satysfakcji. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że nasze relacje wynieśliśmy właśnie do poziomu partnerstwa strategicznego. Nie chodzi tylko o definicje, nie chodzi tylko o słowa. Za tym kryje się nasza determinacja i gotowość do współpracy na bardzo wielu polach. Zaczęliśmy od wyjaśnienia wyjaśnienia naszych stanowisk w sprawach, które dzisiaj emocjonują cały świat. Bardzo się cieszę, że pan premier potwierdził gotowość zaangażowania, swojego osobistego zaangażowania w pokojowe, sprawiedliwe, szybkie zakończenie wojny. Jesteśmy obaj przekonani, że Indie mogą odegrać tutaj bardzo ważną rolę i pozytywną rolę, co ma znaczenie ta deklaracja, szczególnie, że za kilkanaście godzin pan premier będzie gościł w Kijowie. Co do tej wizyty wszyscy mamy przekonanie, że może mieć też historyczny charakter. Chcemy wzrostu wymiany handlowej między Polską a Indiami i to w bardzo różnych wymiarach. Nieprzypadkowo rozmawialiśmy o intensyfikacji naszej współpracy, jeśli chodzi o przemysły obronne. Mamy tutaj bardzo wiele wspólnych możliwości takiej autentycznej synergii. Jesteśmy gotowi jako Polska uczestniczyć w modernizacji sprzętu wojskowego. Mamy ku temu kwalifikacje, firmy, możliwości technologiczne. Cieszę się także na tę ofertę współpracy, bliskiej współpracy, nie tylko w przemyśle obronnym, ale także w przemyśle obronnym, jeśli chodzi o najnowocześniejsze technologie. Indie są tutaj absolutnie liderem na świecie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, o wykorzystywanie tych najnowocześniejszych efektów ludzkiej myśli, także w przemyśle obronnym. Cieszę się, że będziemy tutaj także mogli blisko współpracować. Dziękuję za zaproszenie dla Polaków, dla polskich firm, polskich naukowców do Indii.
na pewno z tego zaproszenia skorzystamy. Szczególnie, że wydatki, jakie Polska ponosi dzisiaj na przemysł obronny, na własną obronność, chcemy, aby służyły optymalnie, jak najlepiej naszej obronności. Jestem też przekonany, że nasza współpraca, jeśli chodzi o transformację energetyczną, przyniesie dobre efekty i dla Indii, i dla Polski. Polskie firmy są zaproszone przez naszych indyjskich przyjaciół do jeszcze większej obecności, jeśli chodzi o zielone technologie, o zieloną energetykę, ale także o bardziej tradycyjne formy aktywności na tym polu. Polska ma tutaj także dużo do zaoferowania Indiom. Dziękuję też za bardzo ciekawą ofertę. Na pewno z tego skorzystamy, jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie spożywczej, produktów rolnych. Cieszę się bardzo, że doszliśmy szybko do porozumienia, że można zwiększyć obecność polskich produktów i polskich producentów na rynkach indyjskich i vice versa. Indyjska oferta w Polsce będzie także serdecznie powitana. Przyjęliśmy także te wzajemne informacje. Poinformowałem pana premiera o naszej polityce wizowej. Zyskałem tutaj zrozumienie dla nowej polityki wizowej w Polsce, która polega na przywróceniu pewnego porządku. Jak państwo pamiętacie, odziedziczyliśmy tutaj pewne problemy, pewien bałagan, jeśli chodzi o prowadzenie polityki wizowej i dziękuję za zrozumienie tych działań. Nie są one w żaden sposób oczywiście wymierzone w Indię czy obywateli indyjskich. Tutaj mamy pełne poczucie, że indyjscy goście będą zawsze mile widziani u nas w Polsce, tak jak Polacy są mile widziani w Indiach. Panie premierze, to jest dzień, w którym nabrałem trochę więcej optymizmu. Mieliśmy okazję w rozmowie w cztery oczy wymienić także swoje poglądy co do najbliższej przyszłości w wymiarze globalnym, nie tylko w kontekście wojny, ale szerzej. Jestem przekonany, że zaangażowanie pana premiera, zaangażowanie państwa indyjskiego, zaangażowanie Polski, całej Unii Europejskiej to są klucze do uzyskania trwałego pokoju w tej części świata. Jestem absolutnie przekonany, że pańska rola, panie premierze, może tutaj być naprawdę bardzo znacząca i będziemy czekali niecierpliwie na pierwsze efekty pańskiego zaangażowania. Jeszcze raz witam serdecznie, oddaję panu głos. O zabranie głosu poproszę premiera Republiki Indii Narendra Modiego. Your Excellency, Prime Minister Ekscelencjo, Donald Tusk, panie premierze, के delegates, drogie delegacje obu krajów, przyjaciele z mediów, namaskar. Chciałbym zacząć od serdecznego podziękowania panu premierowi Tuskowi za to ciepłe przyjęcie i za niezwykłą gościnność, jaką okazano nas w tym pięknym mieście. Dziękuję również za słowa świadczące o naszej przyjaźni. Panie premierze, pan jest dobrym przyjacielem Indii, to już od dawna. Wniósł pan duży wkład we wzmacnianie więzi przyjaźni pomiędzy Indiami a Polską. Drodzy przyjaciele, dzisiejszy dzień ma szczególne znaczenie dla naszych wzajemnych relacji. W dniu dzisiejszym indyjski premier składa wizytę w Polsce po raz pierwszy od 45 lat. Mam takie szczęście, że ja przyjeżdżam z tą wizytą i to na samym początku mojej trzeciej kadencji. Chciałbym wyrazić z tej okazji szczególne podziękowania na ręce polskiego rządu. Chciałbym też podziękować wszystkim Polakom.
Naród indyjski nigdy, ale to naprawdę nigdy nie zapomni wielkoduszności serca, wysiłku, jakie Polska okazała nam w 2022 roku, pomagając indyjskim studentom, którzy utknęli w Ukrainie ze względu na konflikt. Drodzy przyjaciele, świętujemy właśnie 70. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Z tej okazji postanowiliśmy podnieść nasze relacje do poziomu partnerstwa strategicznego. Relacje pomiędzy Indiami i Polską opierają się na wspólnych wartościach, takich jak demokracja i praworządność. Dzisiaj udało nam się również określić szereg różnych nowych inicjatyw, dzięki którym te relacje nabiorą nowego kierunku. Nasze dwa demokratyczne kraje powinny stawiać na wymianę międzyparlamentarną. Aby bardziej poszerzać współpracę gospodarczą, postaramy się również wciągnąć we współpracę sektory prywatne w obu krajach. Polska jest światowym liderem w obszarze przetwórstwa żywności. Chcielibyśmy więc, by polskie firmy znalazły się w tak zwanych wielkich parkach żywności, które w tej chwili powstają w Indiach, w megaparkach żywności. Urbanizacja w Indiach przyjmuje coraz szybsze tempo, co również otwiera kolejne szanse na współpracę, takie jak oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami stałymi czy infrastruktura miejska. Technologie czystego węgla, zielony wodór, odnawialne źródła energii czy sztuczna inteligencja to kolejne wspólne priorytety dla obu naszych krajów. Zapraszamy polskie firmy do przyłączenia się do inicjatywy Make in India, produkuj w Indiach. Niech produkują w Indiach dla całego świata. Indie mają wiele osiągnięć w zakresie technologii finansowych, farmaceutyki czy branży kosmicznej. Z radością zatem podzielimy się naszymi doświadczeniami w tych obszarach z Polską. Ścisła współpraca w obszarze przemysłów obronnych jest symbolem tego naszego wzajemnego zaufania. Będziemy dalej wzmacniać tę współpracę. Innowacyjność czy talenty to taki symbol młodzieży żyjącej w obu naszych krajach. Chcielibyśmy, by te zmiany przyczyniały się do dobrostanu pracowników, a także by sprzyjały ich mobilności. Dlatego też uzgodniono już porozumienie w sprawie zabezpieczenia społecznego. Drodzy przyjaciele, Indie i Polska również zawsze ściśle koordynowały stanowiska na forach międzynarodowych. Aby można było sprostać dzisiejszym wyzwaniom, potrzebujemy reform w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz w innych instytucjach międzynarodowych. To są reformy potrzebne tu i teraz. Kolejnym dużym wyzwaniem jest terroryzm. Kraje takie jak Polska czy Indie, które wierzą w człowieczeństwo, muszą zacieśniać swoją współpracę w tym obszarze. Kolejnym takim obszarem priorytetowym dla obu krajów jest zmiana klimatu i przeciwdziałanie jej. Łączymy i będziemy łączyć nasz potencjał na rzecz zielonej przyszłości. W styczniu 2025 roku Polska przejmie prezydencję Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że ze wsparciem państwa kraju Indiom
uda się wzmocnić relacje z całą Unią Europejską. हम सभी के लिए Drodzy गहरी चिंता przyjaciele, sytuacja w Ukrainie i w całym regionie Azji Zachodniej budzi poważne zaniepokojenie. My głęboko wierzymy, समाधान że nie ma takiego problemu czy konfliktu, który da się rozstrzygnąć na polu walki. मासूम लोगों की जान की हानि Ludzie, niewinni ludzie tracą życie w każdym kryzysie, co jest przecież ogromnym wyzwaniem dla całej ludzkości. शांति और स्थिरता की Właśnie dlatego जल्द से जल्द बहाली की wspieramy डायलॉग dialog और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। oraz wysiłki dyplomatyczne na rzecz przywrócenia pokoju oraz stabilności możliwie jak najszybciej. Dlatego Indie są gotowe współpracować z innymi przyjaznymi narodami w celu świadczenia możliwie największego wsparcia. Chcę też podkreślić, że wiemy, iż Polska ma głęboką, długą tradycję badań i studiów indologicznych. और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों को To zainteresowanie indyjską kulturą i językiem, cywilizacją indyjską stanowi potężny, silny fundament do dalszej współpracy. जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा Miałem zresztą możliwość zobaczyć, jak relacje międzyludzkie są dynamiczne i silne podczas wczorajszego wydarzenia. मॉन्यूमेंट्स पर Miałem też zaszczyt złożyć kwiaty pod pomnikami, które zostały wzniesione, aby uczcić pamięć dobrych maharadżów z Kolhapuru. और उदारता का Chcę też podkreślić, jak bardzo mnie cieszy, że do dziś Polacy pamiętają o tym, jak wielkoduszni i dobrzy byli to ludzie, के बीच że chcą nadal podtrzymywać ich pamięć. Dlatego my, एक्सचेंज प्रोग्राम chcąc upamiętnić jednego z dobrych maharadży, Jama Sabhaha z Navangaru, ustanawiamy program wymiany młodzieżowej. Co roku 20 młodych ludzi odwiedzi Indię. Drodzy przyjaciele, chciałem jeszcze raz podziękować panu premierowi Tuskowi. Dziękuję, panie premierze, za pana przyjaźń. Pragnę pana zapewnić, że Indie zrobią wszystko, by nasze wzajemne relacje wzniosły się na kolejny poziom. Bardzo dziękuję.